Pierwszy tydzień na pudełkach było świetnie, ale później zaczęły się malutkie schody. No bo to czegoś nie zjadłaś, coś ci nie smakowało, musiałaś wyrzucić, a to zamówiłaś sobie coś, bo w sumie to brakowało ci jakiegoś smaku, a po jakimś czasie czujesz, że w sumie wszystko smakuje tak samo i przestaje ci po prostu smakować. Więc jak to zrobić, żeby catering w ogóle działał dla osoby z ADHD? Co zrobić, żeby wykorzystywać go mądrze, sensownie i skutecznie? O tym w dzisiejszym filmie. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem, z napadowym objadaniem, z jedzeniem emocjonalnym i mają lub podejrzewają u siebie ADHD. Jak to jest z tym cateringiem? No bo to jest bardzo częsty wybór w sumie wbrew pozorom, jeśli chodzi o ADHD, ale jednocześnie wybór, który długoterminowo się nie sprawdza. I moim osobistym zdaniem to też nie powinien być wybór długoterminowy, znaczy taki, w którym będziemy nie wiadomo jak długo siedzieć i ciągiem siedzieć. No bo umówmy się, jeśli jesteś na cateringu 3, 4 tygodnie, 5 tygodni, to prawdopodobieństwo powtarzania się tych posiłków jest bardzo wysokie. Nawet tego, że już się parę razy powtórzyły. Oczywiście też zależy od cateringu. Albo tego, że zaczynają się właśnie jakieś takie problemy sensoryczne, smakowe z tym cateringiem, że zaczyna ci czegoś brakować, czy po prostu czujesz się uwięziona przez to, że masz jeść i tyle. Bardzo często dodatkowym takim problemem, wyzwaniem jest to, że wybieramy cateringi na podstawie kaloryczności, tak? Czyli dobieramy tą odpowiednią kaloryczność dla siebie, tego, że wtedy powinniśmy być najedzeni, co też często gdzieś tam się mija z tym, że faktycznie nie jesteśmy najedzeni. Też pojawia się takie 100% albo nic w tym aspekcie, bo czujemy, że musimy zjeść te pudełka, nie możemy od tego odstąpić, bo już jest zamówione, zapłacone, i jest pod domem. Więc pojawia się trochę więcej problemów, i też takiego wewnętrznego poczucia napięcia, który catering może generować. Więc jak możemy w ogóle podejść do tego tematu, żeby faktycznie wykorzystać ten catering, bo to jest bardzo fajne narzędzie i może fajnie działać i skutecznie działać. Po pierwsze, troszeczkę olać kaloryczność. Problem z cateringami jest taki, że ta kaloryczność często jest leciutko zakłamana. Oczywiście zależy od cateringu, kto go prowadzi, bla bla bla. Ale generalnie te kaloryczności często są gdzieś tam rozjechane. One nie są dokładne każdego dnia. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo często jest ograniczenie objętościowe, jeśli chodzi o posiłek. Bo mamy konkretne pudełko i raczej w tym pudełku chcemy się zamknąć jako firma cateringowa, a to znacząco obniża objętość. Więc czasami musimy podkręcić kaloryczność, dołożyć parę rzeczy takich, które nie będą generowały objętości, ale zwiększą nam kaloryczność czy makro. Więc to też są problemy, które mogą być niekoniecznie przyjemne dla osób, które lubią jeść większe porcje. Oczywiście możemy sobie tym trochę zaradzić i pokombinować, bo jak mamy te 5 posiłków cateringu, to my możemy to zbić w 3 posiłki, nie jeść 5, tylko jeść 3 i wtedy jeść ten, obiad i drugie śniadanie? Powiedzmy, niech będzie obiad i drugie śniadanie razem. Możemy sobie tym kombinować i manipulować. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Nie opieranie się na tym, co ty powinnaś i jak powinnaś się czuć, bo zjadłaś 1500 kalorii czy tam 2000 kalorii i ten catering powinien ci wystarczyć, bo to, ile kalorii miało, nie ma znaczenia, czy ty jesteś najedzona, czy nie, a to jest bardzo ważny wątek. I drugie, to manipulowanie cateringiem pod swoje potrzeby, bo to będziemy w sumie rozwijać teraz, ale już nawet na bazie tego, że jak masz te 5 posiłków, to możesz tym manipulować, zmieniać, dostosowywać do siebie i zjadać to, co masz ochotę, a nie trzymać się, że to jest na śniadanie, to jest na kolację. Tak samo, jeśli masz konkretne potrzeby sensoryczne, czyli tego, że lubisz więcej chrupania, czy wolisz ostrzejsze potrawy, czy jakiekolwiek inne, to nie bój się doprawiać też tego cateringu. To nie muszą być dla ciebie dania kompletne i gotowe. To mogą być rzeczy, które ułatwiają ci funkcjonowanie i dodajesz do nich na przykład nasion, pestek dyni, czegokolwiek, co potrzebujesz, żeby ci trochę więcej chrupało, czy nawet grzanek po prostu zwykłych, swoich. Więc to też nie musi być takie zero-jedynkowe, że jak jestem na cateringu, to nic innego nie jem, nic innego nie dodaję. Ty możesz na spokojnie sobie to poprzyprawiać, podoprawiać, pododawać rzeczy, żeby podnieść sobie czy ten smak, przyjemność, czy sensorykę w tym wszystkim. Też nie ma nic złego w tym, jeśli coś ci nie będzie smakowało albo z jakichś innych powodów będziesz potrzebowała to wyrzucić. Ja wiem, że to jest posiłek zapłacony i tak dalej, ale będą takie momenty czy takie rzeczy, których po prostu nie zjesz, nie będziesz chciała jeść i będziesz potrzebowała je zwyczajnie wyrzucić. To jest też okej. Jasne,
jeśli są posiłki, czy rzeczy, bo nie wiem, dostałeś zaproszenie w tym momencie na to, żeby wieczorem w piątek gdzieś iść, a już miałeś pudełka, to oczywiście możesz je sobie zjeść następnego dnia, jeśli masz taką potrzebę, ale też jak najbardziej możesz je zamrozić. I tutaj z tym zamrażaniem co i jak odsyłam do poprzedniego filmu a propos podatku od ADHD. Tam omawiałem trochę, jak sobie radzić, żeby to jedzenie nie przepadło w tej zamrażarce. Kolejnym elementem to jest tak naprawdę większa swoboda z tymi cateringami. Czyli tego, że po pierwsze, to nie musi być catering od poniedziałku do niedzieli cały czas. Ty możesz te cateringi sobie pobrać na, nie wiem, 1-2 dni w tygodniu, czy tam ile potrzebujesz tych dni. Ale tego, że to nie musi być cały czas, to nie musi być coś, co wykorzystujesz codziennie, to może być coś na cięższe dni, jak wiesz, że będziesz miał więcej stresu, więcej napięcia i mniej czasu na gotowanie. To może być coś, co ci po prostu ułatwia na przykład wyjścia do biura, bo wtedy masz problem z jedzeniem. Ty możesz to po prostu wykorzystywać w konkretnych sytuacjach, w konkretnych miejscach, w konkretnym kontekście. Albo możesz sobie po prostu ogarnąć catering na 3-4 dni, część sobie z tego zamrozić, albo tak jak są niektóre cateringi, które robią takie opcje do biur, tak? Gdzie są chyba 2 albo 3 posiłki, lunch i obiad, coś takiego, więc no to też jest coś, co może się sprawdzić, bo nie musisz całego dnia jeść z cateringiem, możesz jeść 2-3 posiłki z tym cateringiem i na tym się opierać. Żeby nadal po prostu zostawić sobie te rzeczy twoje, które lubisz, żeby mieć tą zmienność na przykład produktów, czy mieć większą wolność, poczucie tej wolności wokół tego jedzenia. Tak samo oczywiście taki z technicznych rzeczy, jeśli chodzi o cateringi, no to te opcje z wyborem dań no jest czymś, co dużo lepiej się sprawdza niż te, które po prostu mają narzucone. Jasne, to jest troszeczkę droższa opcja, ale znowu tutaj trochę wrócimy do podatku ADHD. Lepiej zapłacić więcej tutaj, niż później dużo więcej tego jedzenia wyrzucać. To, co też może być pomocne, to rotacja firmami cateringowymi, tak? No bo one same w sobie są dosyć zamkniętym systemem, więc w końcu te produkty, potrawy się będą zmieniać, czy będą po prostu na, nazwijmy to, trochę bardziej jedno kopyto. I ta zmiana dostawcy cateringu też może pomagać, może dodawać ci trochę świeżości, trochę zmian i to też może być ciekawa opcja, żeby sobie tym rotować. No to też jest zawsze dodatkowa dopaminka, nie? Bo nie wiesz, co będzie, czy będzie lepsze, gorsze, fajniejsze i tak dalej. Więc też ciekawa opcja. Podsumowując, catering to narzędzie, które możesz wykorzystywać i możesz je wykorzystywać skutecznie, nie zamykając się w ramach, tylko znowu wykorzystując je dla siebie, do siebie i dostosowując je w 100% do tego, czego potrzebujesz, jak tego potrzebujesz używać w ciągu tygodnia, weekendu, wyjazdów, czegokolwiek. To nie ma sztywnych ram, możesz tym naprawdę się dobrze bawić. A jeśli czujesz, że masz problemy z jedzeniem, tracisz kontrolę, jesz emocjonalnie, czy wieczorami czujesz, że po prostu zajadasz, to zapraszam Cię do linku w opisie. Tam znajdziesz opcję zapisu na bezpłatną konsultację, gdzie przeanalizujemy, co się dzieje u Ciebie, jak to wszystko wygląda i jak mogę Ci pomóc, żebyś w końcu odzyskała kontrolę i zaczęła żyć tak, jak Ty chcesz. Dzięki wielkie, miłego. Do zobaczenia. Bye.